Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie coś nowego, coś czego jeszcze nie było na YouTubie i ma to związek ze stroną bierną. I od razu tutaj chciałbym pokazać, że YouTube został założony 14 lutego 2005 chyba i takiego filmu, powtarzam, jeszcze nie było. I chciałbym też tutaj powiedzieć taką krótką historię. Do tej pory oczywiście mnóstwo osób przewinęło się przeze mnie, przez mojego YouTube'a, przez mojego Facebooka. Nie bawię się w jakiś marketing wielką reklamę. I pamiętam, wiele osób właśnie wypominało mi albo mówiło mi po prostu, że mój marketing jest bardzo słaby i no generalnie powinienem albo zaprzestać działalności, albo po prostu zniknąć z rynku. I powiem Wam tylko, że tak samo jak z językiem angielskim, uczmy się przede wszystkim konsekwentnie i to wszystko, co robię, już trwa ponad 2 lata. Nie wiem, czy jakieś są osiągi, czy nie, też na to nie patrzę, ale róbmy wszystko konsekwentnie i miejmy ustalony cel i nieważna reklama, nieważny jakiś system reklam albo wydane pieniądze, które przeznaczamy właśnie na tę reklamę, tylko po prostu przede wszystkim konsekwencja. Róbmy coś długo, ale róbmy to dobrze, bo wiadomo, że ci, co będą robić to szybko, albo szybko się zniechęcą, albo po prostu stwierdzą, że no właściwie to już umiem angielski, albo umiem cokolwiek i więcej mi nie potrzeba. A efekty są mizerne. Zapraszam do kolejnego filmiku. Dla mnie w angielskim nic nie jest trudne. No może szkocki, który do tej pory jakby słyszałem na filmach, a jeszcze nie miałem możliwości pojechać tam i zobaczyć, jak to wygląda, ale jeśli chodzi o stronę bierną, strona bierna jest trudna dla osób, które się uczą. Dlatego dzisiaj postaramy się uprościć ten cały system. No i tak jak powtarzam, tego jeszcze nie było na polskim YouTubie, więc myślę, że zwrócicie na to uwagę. No i teraz mamy tutaj 5 zdań. Od razu powiem, że wszystkie te zdania, które tutaj są stworzone, czyli TV is watched, car is driven, the value system is followed, information is not liked. Czyli tak, telewizor jest oglądany, auto jest prowadzone, jakiś tam system wartości jest podążany. No nie zrobimy z tego strony biernej po polsku, no ale po angielsku będzie to OK. I tutaj mamy there is a value system which we follow, czyli jest system wartości, za którym podążamy, którym się kierujemy. No więc no ciężko jakby zrobić z tego stronę bierną i tak też często zdarza się w języku polskim, natomiast w angielskim jest to sama natura. There is information we don't like, czyli jest informacja, której nie lubimy, czyli information is not liked, czyli informacja nie jest lubiana. To jest taka klasyczna strona bierna. Oczywiście there are things which we watch on TV. Jest OK, TV is watched. Możemy sobie zrobić też z tego oczywiście teraźniejszość i przeszłość, ale to wszystko jest trudne. I cała ta strona bierna, oczywiście nie wszystkie formy, ale zawarłem je tutaj w prawym dolnym rogu. Oczywiście tu jest źródło jak coś. To ciągle jest trudne. Co możemy z tym zrobić? Coś bardzo prostego. Zdanie oczywiście, tak jak oglądacie moje filmiki, widzicie, w jaki sposób możemy zaczynać zdanie. Dzisiaj postanowiłem, że będziemy zaczynać zdanie jakby o there are albo there is, co jest bardzo jakby wielkim standardem, jeśli chodzi o angielski i do tego też zachęcam zdecydowanie do używania tych form. Czyli tutaj są rzeczy, które oglądamy w telewizorze. No więc będziemy robić dokładnie to samo, tylko że powiemy there are things which we watch i tu jest ten moment, kiedy my będziemy coś wykreślać. Nasze which we, czyli mowa dokładnie o tym, czyli to będziemy sobie wykreślać which we, no czyli takie zdanie będzie tym razem brzmiało, już mówię, there are things, nie which we watch, tylko being watched on TV. To jest strona bierna, która no, jest taka dosyć specyficzna, ale jeżeli ktoś jest świadom tego, co tutaj się zadziało, to tylko zrobimy takie coś, wpiszemy gerund i wszystko jest jasne. Więc to jest właśnie gerund, o którym no, wszędzie po prostu w każdej możliwej sytuacji opowiadam, ponieważ jest on bardzo często wykorzystywany właśnie przez native'a, żeby
mówić fluent, żeby te zdania pływały, a nie żebyśmy po prostu za każdym razem gdzieś tam zacinali się i dłukali. Przejdźmy do następnego zdania. There are people who we meet daily, weekly, monthly, yearly. To zdanie będzie dokładnie tak samo wyglądało, czyli sugestia jest taka, żeby po prostu nie używać tego which, who i that, o którym każdy mówi. Po prostu skracamy to i tak samo wycinamy osobę, czyli znowu tutaj, może skończmy sobie, czyli there are people being met. Zaraz powiem, co to oznacza, ale wykreślmy sobie przede wszystkim to who we, czyli to będziemy wykreślać, to będziemy wykreślać, which we to jest w ogóle nam niepotrzebne. To zdanie będzie oznaczało są ludzie będący spotykani. Znowu jakby polski nam trochę zgrzyta, natomiast w angielskim jest wszystko ok. Czyli there are people being met daily. Czego to nas to uczy? Przede wszystkim tego, żeby nie pamiętać o tym who we, which we. Zresztą which we i who we mamy bardziej tutaj w stronie aktywnej, czyli takiej jak tutaj, ale w stronie biernej dokładnie będzie to samo, ponieważ będziemy używać has been done, is done, was done i tak dalej. To jest naprawdę ciężkie, więc będziemy w stanie po prostu szybko przeskoczyć do trzeciej formy, czyli tutaj mamy tę trzecią formę, czyli watched. Może zmienimy sobie kolor. Watched. Tutaj mamy kolejne, czyli being met. Czyli w ten sposób zmuszamy się do trzeciej formy, czyli pamiętając te meet, met, break, broke, broken, bierzemy tę trzecią formę, tak jak to napisałem tutaj, czyli mamy drive, drove, driven i to jest tutaj, czyli bierzemy tę trzecią formę i ona jest odpowiedzialna za stronę bierną, czyli na przykład there is a car being driven i to dokładnie będzie właśnie tutaj, czyli there is a car being driven. I to oznacza, że to auto jest po prostu prowadzone przez kogoś. Nie musimy nawet używać by me, to nie jest potrzebne. Stronę bierną też się często stosuje po to, żeby kogoś w ten sposób nie obrazić, bo jeżeli powiemy, że this car was being driven, powiedzmy, że no coś się stało, ktoś tam przydzwonił gdzieś, no to wtedy, jeżeli powiemy there was a car being driven, to oznacza, że auto było prowadzone being hit, czyli i powiedzmy being hit, czyli zostało przydzwonione, zostało uderzone i teraz, jeżeli nie użyjemy by me, by her, by him, to oznacza, że jesteśmy uprzejmi, czyli nie pokazujemy tego i właśnie dlatego sugerowane jest, żeby używać właśnie strony biernej bez by me, bez by her, by them i tak dalej. Tego się po prostu nie używa, bo to może być jakby odebrane trochę obraźliwie. No i mamy ostatnie zdanie, czyli mamy there is a value system, czyli jest jakiś system wartości, za którym podążamy, czyli mamy there is a value system being followed i tyle. I to jest koniec. Nie mówimy żadne by me, czy coś takiego, to jest absolutnie niepotrzebne, bo tak jak mówiłem, może to być traktowane obraźliwie. I co dalej? No to chyba właściwie wszystko jest. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? Możemy powiedzieć właśnie o tym was i were, czyli że to jest liczba, to jest przeszłość, to jest przeszłość, czyli też możemy powiedzieć, że no właśnie, nie musimy nic używać. I właśnie do tego zmierzam, że jakby tutaj przeszłość będzie bardziej występować tutaj, czyli zamiast is, my sobie powiemy there was a value system being followed. Czyli chodzi o to, że na początku będziemy używać czasów, jeśli to będzie konieczne. No na przykład tutaj nie jest to konieczne, ale gdybyśmy to używali, no to w tym momencie tu na początku, ale tutaj jest bardzo forma uniwersalna, czyli to being właściwie przyda nam się w każdej formie, w każdej możliwej formie i w każdym czasie. I to też powoduje, że no nie musimy się aż tyle uczyć, a jednocześnie bardzo fajnie używamy strony biernej. No to skosztujmy kilka przykładów, ja tutaj będę tłumaczyć, czyli every time I saw car lights, czyli za każdym razem jak widziałem światła auta, myślałem, że to był P. Po prostu P to jest rzeczownik, czyli tak jak tam używaliśmy tych zdań,
to being będzie za czasownikiem, za rzeczownikiem, zawsze za rzeczownikiem. Czyli it was P, czyli P to jest rzeczownik, czyli to był P będący prowadzony do domu, tak? Czyli w sensie, że jechał do domu. No i też znowu polski język tutaj nie za bardzo nam gra. O Boże, uwielbiam ten film. Mean Girls, jakby ktoś chciał. People who do evil stuff, czyli ludzie, którzy robią złe rzeczy i ludzie, którzy widzą złe rzeczy będące wykonane. Czyli znowu nie po polskiemu czy po polsku, tylko mówimy who see evil stuff, czyli evil stuff tutaj to jest rzeczownik. I teraz po tym rzeczowniku zaraz będzie being, czyli who see evil stuff being done, czyli którzy widzą rzeczy, złe rzeczy, które są robione i nie próbują tego powstrzymać. People who do evil stuff and people who see evil stuff being done and don't try to stop it. Kocham ten film. Dosyć dziwne zdanie, ale przetłumaczmy i to będzie już ostatnie. Dale said that the trust in the spirit of Christmas was destroyed by ideas being controlled, czyli to jest ten moment, being controlled by aliens wearing black gloves. Czyli Dale powiedział, że jakby zaufanie w związku z tym duchem świąt było zniszczone przez pomysły będące kontrolowane przez obcych, noszących, i znowu mamy tutaj gerund, jak widzicie, noszących czarne rękawiczki. Dale. Więc jakby ta strona bierna ma wam tylko uświadomić to, że being jest właściwie uniwersalną formą i możemy dostosować ją do każdego czasu i po prostu no, nie ma innej opcji, żeby to się jakoś pozmieniało, żeby jakaś tam końcówka weszła. Nie. Po prostu mamy being, a później mamy controlled. I oczywiście przypominam o tym, że controlled jest tym czasownikiem regularnym, a regularnych mamy biliony, tryliony i natomiast wszystkie te, które są nieregularne, no to ich tam jest 160, więc z tego też trzeba wyciągnąć wniosek. Tak na koniec, jeśli można, jeżeli oczywiście podoba Ci się to, co widzisz, to jestem w stanie zagwarantować, że takich form mam jeszcze w rękawie trochę, więc na pewno będę to pokazywać niebawem i jeżeli nie subskrybujesz kanału, no to warto to teraz zrobić, a choćby sprawdzić, żebym Cię spróbował jakoś przekonać do angielskiego i do tego, że może być czasami prostszy niż się nam wydaje. Bardzo dziękuję, trzymajcie się, dużo zdrowia, no i do następnego, hej!